Cześć, ja nazywam się Maciej Moroz i dzisiaj opowiem Ci o tym, w jaki sposób rozwinąć swoje poczucie humoru i dlaczego jest tak ważne, w szczególności w relacjach damsko-męskich, ale też i oczywiście w relacjach towarzyskich, a nawet biznesowych. Dam Ci 20 wskazówek, które pomogą Ci rozwinąć swoje poczucie humoru i sprawić, żeby ludzie przy Tobie się świetnie bawili, śmiali się z Twoich żartów i chcieli z Tobą spędzać więcej czasu. Jeśli więc tego chcesz, to oglądaj ten film dalej, bo znajdziesz w nim mnóstwo wskazówek, które Ci w tym pomogą. Jeśli mnie jeszcze nie znasz, to jestem trenerem flirtu, podrywania, relacji damsko-męskich od 2006 roku i w tym czasie zauważyłem, że wielu moich kursantów, myślę, że mógłbym powiedzieć, że około 30–40% ma trochę problem z poczuciem humoru. Jednym słowem, tego poczucia humoru brakuje, nie potrafią się wyluzować, nie potrafią zażartować w taki sposób, który obudzi rozmowę, sprawi, że będzie więcej emocji, że kobieta będzie dobrze się bawiła. Bo pamiętaj, że jeżeli kobieta dobrze się przy Tobie czuje, jeżeli dobrze się bawi, to będzie chciała spędzać z Tobą więcej czasu. Dlatego ja w tym filmie właśnie podzielę się z Tobą swoją wiedzą na temat poczucia humoru, które to też studiowałem i czytałem różne badania naukowe na ten temat i postaram się przedstawić taką syntezę najważniejszych rzeczy związanych z poczuciem humoru. Zacznijmy więc od tego, dlaczego poczucie humoru jest ważne. Przede wszystkim poczucie humoru pełni wiele funkcji. Po pierwsze, zmniejsza stres. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale jak jest stresująca sytuacja albo jakaś dziwna sytuacja, na przykład próbujesz się z kimś minąć na ulicy i zastępujecie sobie drogę, to robi się niezręcznie do momentu, kiedy nie zaczniecie się śmiać. Wtedy już ta sytuacja nie jest już taka stresująca, taka dziwna. Tak samo jak poznajesz kogoś, trochę możesz być spięty, ale jak ta osoba zażartuje, to już troszeczkę większy luz jest. Dlatego też poczucie humoru jest jedną z tych rzeczy, które bardzo fajnie mogą pomóc Tobie obniżyć poziom stresu, na przykład na pierwszej randce. I zarówno Ty się będziesz mniej stresował, jak i kobieta, z którą się widzisz. Druga kwestia. Poczucie humoru buduje więź. Jeżeli masz swoich przyjaciół, to macie pewnie tak zwane inside joke'i, czyli takie wewnętrzne żarty, dowcipy, które sobie opowiadacie, czy jakieś teksty swoje, które Was po prostu śmieszą. To spaja grupę, to sprawia, że po pierwsze czujemy się dobrze, a jak czujemy się dobrze, to mamy ochotę spędzać więcej czasu z daną osobą. Dlatego też można wykorzystać poczucie humoru do wzmacniania i budowania więzi. Kolejna kwestia to jest właśnie oswajanie sytuacji. Jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu, którego za bardzo nie znamy, to zażartowanie sobie z tego miejsca czy z tej sytuacji, podejście do tego z poczuciem humoru jest czymś, co bardzo mocno pomaga. My zawsze, jak na studiach byłem i były jakieś egzaminy, to zawsze z kumplami żeśmy sobie żartowali, śmieszkowali, śmiali się z tego, jak to straszliwy będzie ten egzamin i nagle cały ten stres opadał. O wiele lepsze podejście niż jeszcze wkuwanie na ostatnią chwilę, które tylko bardziej stresuje i robi większy bałagan w głowie. A poza tym stymuluje emocje. Poczucie humoru poprzez to, że no wiadomo, wywołuje rozbawienie, czyli pozytywne emocje, które, tak jak mówimy, emocje są przypisywane nam, czyli jeżeli ktoś na przykład zanudza, to dochodzimy do wniosku, że to jest nudziarz, prawda? A jeżeli ktoś jest dla nas niemiły, to mówimy, że to jest niemiła osoba. I tak samo z poczuciem humoru. Jeżeli ktoś ma fajne poczucie humoru, oczywiście nie można przesadzać i pajacować, ale jeżeli ma fajne poczucie humoru, to stwierdzamy, że to jest pozytywna po prostu osoba. I z taką osobą chcemy spędzać więcej czasu. Mam dla Ciebie dobrą informację, ponieważ mam dla Ciebie prezent. W opisie pod tym filmem znajdziesz link do 3 bezpłatnych dni mojego sztandarowego kursu zatytułowanego Akademia Flirtu, więc wejdź w ten link, kliknij w niego i odbierz prezent, który dla Ciebie przygotowałem, a żebyś mógł z niego lepiej skorzystać i rozwinąć swoje relacje damsko-męskie. Znajdziesz dużo tam cennych informacji, po prostu kliknij w ten link, zarejestruj się i odbierz 3 bezpłatne dni Akademii Flirtu. Ok, jakie są elementy żartu? Bo to jest bardzo ważne też, żeby zrozumieć, w jaki sposób działa poczucie humoru, żeby móc je rozwijać. I na przykład ocenić, dlaczego jakiś żart nie wyszedł. To trochę tak jak na przykład z
siłownią. Jeżeli ćwiczysz, dobrze jest znać mięśnie, wiedzieć, które partie mięśni przy jakim ruchu pracują, no bo umożliwia Ci to lepsze dostosowanie treningu do siebie i osiąganie lepszych rezultatów. I tak samo tutaj. Więc jakie są elementy żartu? Pierwsza podstawowa rzecz. Żart musi powodować zaskoczenie. Dlatego tak śmieszne są dowcipy, które zaskakują albo swoją genialnością, albo swoją słabością. Czyli wszystkie suchary, wszystkie dead joke'i są zaskakujące, bo nie spodziewamy się czegoś takiego głupiego. I to zaskoczenie musi być. Jeżeli już znamy ten dowcip, no to już tak nas nie śmieszy. Druga kwestia to jest nierozwiązywalność, czyli właśnie, że nie domyślamy się rozwiązania, nie domyślamy się tej puenty, tego co będzie. Dlatego to też musi w tym żarcie się pojawić po prostu zaskoczenie. Zresztą jak jesteśmy zaskoczeni, często naszym naturalnym, nerwowym odruchem jest zacząć się śmiać. Więc ta nierozwiązywalność jest z pewnością elementem poczucia humoru, który powinien zawsze występować. Kolejna kwestia to jest kontekst. No musi być jakiś kontekst. Ten żart musi być osadzony w jakimś kontekście, czyli z reguły mówimy, przychodzi baba do lekarza, prawda? I więc mamy tutaj jakiś kontekst, nie? No i oczywiście sam przekaz, w jaki sposób przekazujemy ten żart, również jest bardzo istotny, ale o tym jeszcze za chwilę, albo może od razu już powiem. Od razu, żeby był przekaz właściwy, czyli powiedzmy, stary suchar, przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie. Lekarz się pyta, co się pani stało? A żaba na to, coś mi się do dupy przykleiło, nie? Rozumiesz? Czyli troszeczkę tutaj wchodzimy w ten przekaz, żeby ten dowcip jakoś przekazać, prawda? Żeby coś tam w tym dowcipie, jakby sama forma przekazania, żeby też była zabawna. Więc jaka jest konstrukcja żartu? Najpierw mamy jakiś setup, czyli mamy jakiś kontekst, to może być nawet aktualna sytuacja, w której jesteśmy, czyli mamy jakiś setup. W przypadku tego dowcipu o tej żabie to przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie. Więc tak. Druga, no i potem pojawia się konflikt, tak? Czyli właśnie ta żaba na głowie jest pewnego rodzaju konfliktem, ale też już to, że ta żaba odpowiada, a nie kobieta. No i puenta, że coś się tej żabie do dupy przykleiło, prawda? Czyli ten punchline to coś, co się pojawia i jest wtedy wow i wybuch śmiechu. Równie ważne jest, skoro już jesteśmy przy tym przekazie, bardzo ważne jest delivery, czyli to, w jaki sposób dostarczamy, w jaki sposób opowiadamy ten żart. Pierwsza kluczowa kwestia to jest taka, że jak opowiadasz żart, to niech on Ciebie śmieszy. Niech on będzie czymś, nie podchodź do tego, jakbyś deklamował wierszyk przed klasą w podstawówce, tylko opowiedz ten żart, niech będzie śmiesznie, niech będzie zabawnie, sam się z tego swojego żartu, dowcipu zacznij śmiać, bo to też będzie wzmagać śmiechu innych ludzi. Dlatego w sitcomach, takich jak Przyjaciele, masz ten śmiech gdzieś tam z tła. Nie, w Przyjaciołach chyba był ten śmiech z tła. Więc tak często właśnie jest ten śmiech, po to, żeby też dać nam wskazówkę, żebyśmy zaczęli się śmiać i zwiększyć nas, podnieść nasz śmiech. Na pewno widziałeś sytuację zaraźliwego śmiechu. No i to jest mniej więcej też i o to chodzi. Też możesz ludzi zarazić śmiechem, nawet swojego średnio udanego dowcipu. Tak jak mówiłem, przyaktorz trochę, czyli zagraj trochę, niech będzie ekspresja, niech będą gesty, niech będzie tempo, pauzy. Przychodzi facet do domu, wieczorem żona śpi, tak? Tempem, tonem głosu budujesz napięcie, prawda? Wchodzi facet do domu, wchodzi facet do windy, patrzy, a tam schody. Tak? No taki standardowy dowcip, taki z tych wszystkich absurdalnych. Ale tempo, pauzy tutaj są mega ważne, tak samo jak ta intonacja. Ja mam taki ulubiony dowcip, nie będę go padał, bo jest trochę długi, ale jest to dowcip o tym, że Niemiec, Francuz i Anglik i Polak lecą samolotem, no i dochodzi do tam wypadku, w sensie tam ten samolot spada i oni mają skakać i pilot chce ich jakoś zmusić, no i tam mówi do Niemca skacz, on mówi nie będę skakał, tak? Czyli tak trochę taki stereotypowy Niemiec tu się pojawia. No skacz, nie będę skakał. No i tam w końcu
mówi mu skacz, bo taki jest, myśli jak go wziąć pod włos, skacz, bo taki jest rozkaz, a nie więc, o, jak taki jest rozkaz, to skaczę i skoczył, nie? Czyli takie trochę zagranie przy aktorze i dodatkowo sprawia, że ludzie mocniej się wkręcają w tę historię, więc nie bój się tego, zobaczysz, że bardzo fajnie to zadziała, chociaż też jeżeli chodzi o poczucie humoru, a unikałbym opowiadania, sypania, wiesz, dowcipami jak z rękawa, bo to nie jest najlepszy pomysł. Zamiast tego naucz się śmiać z konkretnych różnych sytuacji, z tych momentów, które się dzieją i tego typu różnych rzeczy. Kolejna kwestia, sarkazm. Koniecznie pamiętaj o tym, żeby sarkazm był widoczny. Musisz go zaznaczyć. W jaki sposób? No, zmieniając ton głosu, zmieniając na przykład, robiąc jakąś dziwną minę. No jak nie chcesz, to nie, prawda? No to wtedy widać, że to jest pewien sarkazm, przekomarzanie się, tak? A jak powiesz, no jak nie chcesz, to nie, no to nie będzie to zbyt dobrze widziane. Przypomina mi się kursant, którego miałem i któregoś razu, to było takie wyjazdowe szkolenie tygodniowe, i przychodzi do mnie i tak miałem wrażenie, że on się mnie czepia, i w końcu wszedł i coś tam powiedział, no ty to biedny jesteś, nie masz pieniędzy. I ja tak, co? No bo w tym momencie chyba gotówki nie miałem. I ja tak, o co mu chodzi? I potem dopiero myślałem, że on po prostu jest złośliwy. Potem dopiero się zorientowałem, że on mówi sarkazm, ale bez zaznaczania sarkazmu. Mówi to normalnym tonem głosu. I niestety, ale ja, i podejrzewam, że nie byłem jedyną osobą, nie do końca wiedziałem, co się dzieje. Czy on po prostu jest złośliwy, czy jest antypatycznym typem, czy po prostu właśnie sobie żarty robi. Dopiero potem się zorientowałem. Właśnie dlatego, że nie dawał znaku. A właśnie, skoro mówimy o dawaniu znaków, to bardzo Cię proszę, żebyś dał mi znak. Czyli daj mi znak przez łapkę w górę, jeżeli ten film Ci się podoba. Również możesz napisać komentarz pod tym filmem, będzie mi bardzo miło, ale też możesz udostępnić ten film gdzieś, na przykład wysłać swojemu znajomemu albo wrzucić gdzieś na walla. Będzie mi również bardzo miło, bo algorytmy to docenią i dotrę do większej ilości osób i Ty pomożesz mi, ale też i tym, którzy z tej wiedzy skorzystają. Ok, na czym opierać żart? Bo żart musi się na czymś opierać i jedną z tych rzeczy są absurdy i kontrasty. I na przykład takim z reguły, tutaj mówimy raczej już o takich kontekstowych sytuacjach, ale też pomoże Ci to tak podkręcić jakieś zabawne historie, że będą jeszcze śmieszniejsze, bo na przykład wyeliminujesz coś, co podpowiadało rozwiązanie, tak, żeby ta osoba się nie domyśliła. Więc absurd i kontrasty. To jest jedna z najlepszych rzeczy, dlatego filmy takie jak na przykład Naga Broń czy Hot Shots są tak śmieszne, ponieważ tam jest mega dużo różnych absurdalnych rzeczy. To musi być trochę od czapy. Dlatego szukaj takich rzeczy i dlatego nawet prosty żart taki, że jak wypijesz to moje pierwsze piwo, o Jezus Maria, jaki już jestem pijany, nie? Albo, że jak pijesz piwo bezalkoholowe i mówisz, nie, powinienem trochę zwolnić, by się nabzdryngolę. No może to jest jakiś suchar, ale myślę, że rozumiesz, o co chodzi z tym kontrastem i absurdem, prawda? Że jest to absurdalne, no bo jak tym piwem zero się upić i właśnie stąd się pojawia tutaj w tym punkcie się pojawia ten żart. Również wyolbrzymianie. Na przykład wyolbrzymienie czegoś, co kobieta powiedziała. Na przykład, że och, jak tak, to ona się obraża. Jezus Maria, Bogu dzięki. Tyle czasu próbuję uzyskać od Ciebie rozwód i wreszcie jesteśmy o krok bliżej, nie? Więc też takie wyolbrzymienie, trochę może nawet pociągnięcie do absurdu. Wskazywanie właśnie jakichś takich codziennych zachowań, takich naszych absurdalnych, codziennych zachowań, w jaki sposób postępujemy. Można na przykład sparodiować Johnnego Bravo. My sexy mama, prawda? Jak gdzieś na przykład rozmawiacie o tym, w jaki sposób faceci podrywają dziewczyny. Można trochę też jakieś kwestie związane z relacjami w ten sposób. Po co mówisz, że coś nam nie pasuje, niech się domyśli, nie? Bardzo mądre, nie? Super strategia, nie? No.
Więc jakby jest to coś, co jest mega ważne i mega również istotne i fajnie to można wykorzystać. Oprócz tego wszelkiego rodzaju absurd. Sprowadzanie różnych rzeczy do absurdu, na przykład, że powiedzmy spotykasz się z kobietą i czymś się zaskoczyłeś, ona mówi: o wow, nie spodziewałam się, nie? To możesz pociągnąć to do absurdu, też trochę nawet wyolbrzymić, pociągnąć do absurdu, a widzisz, a to jest tylko jedna z 1273 rzeczy, które przygotowałem na dzisiejszy wieczór, żeby Ci zaimponować, nie? Co jest absurdalne, jest śmieszne, a przy tym pokazuje, że masz duży dystans do dzisiejszego wieczoru. No i generalnie śmiejesz się z tego, jak faceci próbują kobietom zaimponować, więc pewnie sam nie jesteś taki i nie masz takiego podejścia. Oprócz tego stereotypy, tabu, czyli wszelkie, pewnie pamiętasz żarty z podstawówki o pierdzeniu, czy jakieś tego typu historie, ale też śmianie się ze stereotypów właśnie. W tych wszystkich żartach przychodzi baba do lekarza, takie stereotypy, trochę naśmiewanie się z lekarzy, też trochę właśnie z tabu, bo to są też jednak choroby. Żarty na temat seksu, wszystkie czarne poczucie humoru typu płody, naziści i tego typu rzeczy też to śmieszy, bo jest to tabu, bo jest to coś szokującego. Ale też i te wszystkie absurdalne dowcipy czy absurdalne teksty fajnie działają. Generalnie wyśmiewanie się ze stereotypów i z tabu też jest bardzo fajną rzeczą, tylko trzeba to umieć dobrze zrobić. Inna kwestia to jest gra słów. Z tego też można żartować. I na przykład jeżeli dziewczyna powie, że wiesz co, ja trochę zgłodniałam, to można powiedzieć: o kurde, dobra, to szybko idziemy, kebab, pizza, co wolisz, nie, szybciutko, burgery jakieś, może jakieś włoskie, szybko, bo ja nie chcę, żebyś mnie pożarła, nie? Więc jest to gra słów, zupełnie przypadkowa, niby zupełnie przypadkowa, ale pokazująca jednak, że masz jakąś taką, jesteś inteligentny, potrafisz odbić jakąś tam tę piłeczkę, no i jest to fajne zagranie tym słownictwem, tak? No oczywiście takie żarty to na odpowiednim etapie, kiedy dobrze się czujecie, nie? No i kolejnym rodzajem tego, na czym można oprzeć, to jest autoironia. Ja bardzo często jestem sarkastyczny w stosunku do siebie i autoironiczny i na przykład często dziewczynom mówię, jak ktoś mi opowiada o relacjach, siadam i tak mówię: słuchaj moja droga, ale ty rozmawiasz z ekspertem, zapomniałaś? Także tego typu podejście, zażartowanie z samego siebie też jest jak najbardziej na miejscu i też pokazuje twoją pewność siebie. Teraz przejdziemy do typów żartów. Pierwszym typem żartów, do jakich możemy się, że tak powiem, które możemy zacząć stosować, to są suchary. Ja osobiście bardzo lubię suchary, bardzo lubię dać joke'i. Teraz są też takie dość modne, więc używanie ich jak najbardziej ma sens. Tyle tylko, tak jak mówię, żebyś nie sypał żartami jak z rękawa, bo to sprawi, umieści Ciebie raczej w przegródce pajaca, gościa, który stara się ludzi zabawiać, jest trochę jak taka małpka, a nie faceta, który po prostu ma poczucie humoru. Ktoś, kto ma poczucie humoru, nie udaje, nie gra, tylko po prostu sobie żartuje i podchodzi do tego na totalnym luzie. Druga kwestia, żarty sytuacyjne. Powiedzmy, że ostatnio znajoma była na mieście, na drinku, jak były duże wichury, więc powiedziałem jej, żeby uważała na siebie, bo ją wichura porwie, no i żeby też nie zrobiła czegoś głupiego, na przykład jak podwójny kebab z frytkami, nie? Też jest to rodzaj takiego żartu sytuacyjnego, gdzie można coś umieścić. W jaki sposób go trenować? Słuchaj, no nie jest to najprostsza rzecz, bo wymaga po prostu praktyki. Czyli po pierwsze musisz zastanawiać się, gdzie mogłem zastosować jakiś żart, już na przykład po randce czy po rozmowie, że tu mogłem zażartować i wtedy w Twojej głowie będzie się układać i budować taki właśnie odruch żartowania w tego typu sytuacjach. Po prostu zapisze Ci się to w głowie. Więc żarty tego typu sytuacyjne. Ponadto też
po prostu próbuj je gdzieś tam wtrącać, znajdować rzeczy, o które się możesz zaczepić, bo jak już tego się nauczysz, to raz, drugi, trzeci ci nie wyjdzie, ale w końcu zacznie coś wychodzić. Więc tutaj, bo to jest troszeczkę tak jak z ripostą. No riposty nie da się nauczyć, nie? Trzeba po prostu mieć to takie podejście trochę ciuch. Podejście ciuch, tak? Myślę, że rozumiesz, o co chodzi, nie? Takie, że to ci dowalę teraz, nie? Trzeba być trochę takim zadziornym. Więc jest to po prostu rzecz, którą trzeba rozwinąć. Oprócz tego wszelkiego rodzaju anegdoty i historyki. Siądź sobie z kartką papieru i przejdź przez swoje życie i zacznij sobie przypominać jakieś historie z dzieciństwa. Śmieszne, głupie, jakieś historie jak byłeś na studiach, jakie rzeczy odpaliliście. Oczywiście zastanów się, czy to ma sens, bo może wyścigi w śmietnikach będąc totalnie pijanymi, gdzie rozbiliście jakiś tam samochód i uciekliście, nie jest może najlepszą anegdotą, ale tak czy inaczej wszelkie anegdotki, historyki są jak najbardziej na miejscu. Ja sam takie anegdoty mam i też sobie gdzieś tam je pospisywałem, bo czasami warto do nich wrócić, bo potem można coś fajnego opowiedzieć na przykład na randce, więc do tego gorąco Ciebie zachęcam. Więcej anegdotek i historyjek czasami opowiadam również w tych filmach, więc gorąco zachęcam Ciebie do subskrypcji mojego kanału. Kliknij w dzwoneczek, kliknij subskrybuj w dzwoneczek i wybierz, że powiadomienia o wszystkich filmach, po prostu, żeby żadnego nie przegapić. Żeby nie przegapić żadnej nowej wiedzy, którą będę chciał się z Tobą dzielić. Uważaj na pewno, jeżeli chodzi o żarty, na seksizm, na rasizm, jakiś czarny humor, martwe płody, tego typu rzeczy. Ja bym polecał delikatnie sprawdzać, zobaczyć w ogóle jaki charakter ma dziewczyna, bo nie wszystkim takie żarty się będą podobać, a ci, którym takie żarty się będą podobać, to są osoby, które gdzieś tam też będą Twoje poczucie humoru akceptować tego typu, tylko trzeba robić to kawałek po kawałku, krok po kroku. W jaki sposób? Przede wszystkim poprzez to, że sprawdzasz od takich bardziej zachowawczych, groźnych dowcipów, idziesz do tych mocniejszych, silniejszych i takich, powiedzmy sobie, straszniejszych, prawda? Więc też z każdą osobą to testuj, sprawdzaj, też sprawdzaj, na ile w danym otoczeniu to otoczenie też będzie takie żarty aprobować. Więc nie startuj, wiesz, z wysokiego C, tylko raczej z niskiego C. No i oczywiście satyra, parodia, naśmiewanie się z jakichś tam polityków, parodiowanie jakichś znanych osobowości, parodiowanie relacji damsko-męskich. Cześć maleńka, Boże, jak Ty pięknie wyglądasz. Mógłbym Ciebie wąchać całą noc, nie? Jest to jakaś forma parodii, satyry na mężczyzn, w tym wypadku takich jakichś tam lovelasów, więc jak najbardziej też warto to stosować. I jak rozwijać w praktyce poczucie humoru? Już Ci o tym co nieco wspomniałem, ale chcę dać Ci trochę więcej, ale zanim do tego przejdziemy, pamiętaj, że prowadzę też Instagrama, prowadzę również TikToka, prowadzę również inne social media, takie chociażby jak fanpage i grupę na Facebooku, więc zachęcam Ciebie bardzo gorąco. W opisie tego filmu znajdziesz linki, w które jak klikniesz, to zostaniesz przekierowany. Obserwuj mnie tam, ponieważ wrzucam tam unikalne materiały, takie, których tutaj nie wrzucam, w trochę innej formie, tak, żebyś uczył się i rozwijał każdego dnia, żebyś każdego dnia zdobywał nową porcję wiedzy i przesiąkał tym, żeby stać się lepszym w relacjach. Więc jak rozwijać? Po pierwsze, próbuj, testuj. To, co mówiłem. Jak nie spróbujesz jakiegoś dowcipu, jakiegoś żartu, powiedzieć coś śmiesznego, to nigdy Ci się to nie uda rozwijać. Zawsze trzeba trochę przekraczać pewne swoje granice, zawsze trzeba trochę testować. Jeżeli myślałeś, że coś jest niedopuszczalne, no to sprawdź, bo w pewnych sytuacjach może być niedopuszczalne, a w innych jak najbardziej może być na miejscu. Więc próbuj, sprawdzaj, testuj, nie bój się tego, że jakiś żart nie wypali. Ja wtedy mówię, nie śmiejecie się? Mi się ten żart podoba, nie? Więc jakby przekierowując poczucie humoru na siebie, śmiejąc się z tego, że Ci żart jakiś nie wyszedł, albo powiedzenie, to było śmieszniejsze, jak sobie o tym myślałem, a nie jak powiedziałem.
To też jest fajne, bo zdradza duży dystans do siebie. Więc próbuj, testuj, sprawdzaj. Poza tym oglądaj komedię, analizuj, kradnij, oglądaj dobrych komików. Ja osobiście wolę tych anglojęzycznych, takich najbardziej hardkorowych. Analizuj, kradnij, chociażby formułę tego żartu jak najbardziej możesz podkraść z różnych fajnych filmów. Żartuj również z codziennych sytuacji, sprowadzając pewne rzeczy do absurdu. Na przykład jeżeli pojawiły się pomidory są w twoim osiedlowym warzywniaku i są świeże, to możesz zażartować: kurczę, wie pani co, dzisiaj to jestem szczęśliwym człowiekiem. Czemu? Bo widzę te piękne, wspaniałe, dojrzałe, jędrne pomidory. No wie pani co, no naprawdę, to jest mój dzień, bo do tej pory przez całą zimę te pomidory, no wie pani jakie były, kupowałem je w Biedrze, a nie przyszedłem do was i tu są naprawdę fajne te pomidorki. Ja naprawdę, to dzisiejsze kanapeczki będą, po prostu jestem szczęśliwym człowiekiem. Nawet taki absurd, nawet takie wyolbrzymienie, no jest zabawne, prawda? Oczywiście jak to powiesz w odpowiedni taki sposób. Więc żartuj z takich codziennych sytuacji, sprowadzaj te sytuacje do absurdu, no i potraktuj to wszystko jak zabawę. To nie jest jakaś misja specjalna, to nie jest jakieś super zadanie, po prostu zobacz, co się wydarzy. Testuj, baw się, sprawdzaj. To jest zabawa. Tak samo jakbyś siadł z gitarą i byś się uczył plumkać. Jak nie będziesz podchodził do grania na gitarze jak do zabawy, do formy relaksu, tylko jak do misji, że muszą ci te wszystkie chwyty wychodzić, no to nic z tego nie będzie. To wszystko, co dzisiaj dla ciebie przygotowałem. Jeśli chciałbyś więc mieć więcej informacji, mam dla ciebie dobrą informację. Wrzucam takie filmy regularnie na kanał, więc daj mi suba, zasubskrybuj mój kanał, kliknij w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, żeby nie przegapić żadnych nowych filmów, które będę wrzucał. I również będzie mi miło, jak zostawisz komentarz, dasz lajka, bo dzięki temu mój film będzie lepiej promowany. A poza tym zapraszam ciebie również na TikToka, Instagrama, Facebooka, grupę na Facebooku. Linki tam znajdziesz w opisie, ja wrzucam tam unikalne materiały, więc myślę, że nie to co tutaj, więc myślę, że też będziesz zadowolony. A przede wszystkim skorzystaj z bezpłatnego prezentu, który dla ciebie mam, czyli 3 bezpłatnych dni Akademii Flirtu. Kliknij w link, który znajdziesz w opisie tego filmu i zarejestruj się po to, żeby uzyskać dostęp właśnie do Akademii Flirtu, tych 3 bezpłatnych dni, z których dowiesz się masy cennych rzeczy, m.in. 67 błędów, które mężczyźni popełniają w randkowaniu, w podrywie, więc na pewno ustrzeże ciebie to przed wieloma problemami. To by było na tyle. Skorzystaj z tych linków w opisie i co? W kontakcie jesteśmy. Do usłyszenia.